Dzisiaj w ramach patrzenia się na rynek nieruchomości i ceny mieszkań chciałbym Was zabrać w podróż w czasie i przestrzeni. A dlaczego to jest ważne? Bo pokażę Wam to, co na przykład my myślimy jako Polacy o koniunkturze i o naszej przyszłości według badań GUS, czyli taki zegar koniunktury, oraz to, co na przykład dzieje się na rynku niemieckim, który jest troszeczkę podobny do polskiego i o którym niektórzy ciągle w Polsce piszą, że jest w zapaści, a to nie do końca jest prawda. Dodam także, że obecnie widzę liczne artykuły o tym, jak to runął rynek nieruchomości. Widzę też Wasze komentarze na naszym kanale, gdzie piszecie o tym, że obserwujecie rynek, mieszkania podrożały o 100 tysięcy, a teraz potaniały o 30-40 tysięcy i nikt ich nie kupuje i to jest też jakiś znak czasów, ale w ogóle jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pisania nam w komentarzach swoich opinii o rynku, ale także propozycji nowych tematów, ale zachęcam również do wspierania naszego kanału. Na playliście dla wspierających możecie zobaczyć, co dostaniecie w zamian. Dodam też, że na stronie Symen24.pl wszystkie te wykresy i jeszcze inne informacje znajdziecie w takiej formie bardziej statycznej. Zapraszam również na kursy o obrocie nieruchomościami, które znajdują się na tej stronie. Najpierw chcę, żebyśmy wybrali się do kraju ościennego, czyli do Niemiec, o którym mówimy, że tam jest w ogóle kraj w nieruchomościach, to nie do końca jest prawda. Co wiemy o czerwcu? Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, ceny nieruchomości mieszkalnych spadły w pierwszym kwartale 2024 roku o 5,7% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. W porównaniu do czwartego kwartału 2023 ceny w pierwszym kwartale były niższe o 1,1%. Największe spadki do analogicznego kwartału ubiegłego roku zanotowały domy w 7 największych miastach niemieckich, czyli w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie i Düsseldorfie. To był średni spadek o 9,5%. W niektórych innych miastach domy jednorodzinne kosztowały tylko o 7,3% mniej. Ale te spadki w Niemczech po pierwsze nie są takie równe i też nie dotyczą wszystkich nieruchomości. Spójrzcie się na ten indeks cen nieruchomości i ta niebieska linia na górze, taka, która w zasadzie można powiedzieć, wypłaszczyła się, ale spadku znacznego, czy w ogóle istotnego spadku ostatnio nie miała, to są nowo budowane domy. Ta linia środkowa pokazuje domy starsze, sprzedawane obecnie i widzimy spadek, a ta na dole linia szara pokazuje indeks dla cen mieszkań. I jeżeli się przyjrzycie tym liniom, to możecie zobaczyć, że na przykład mieszkania spadły od mniej więcej połowy 2022 roku do tego maksymalnego dołka, który był gdzieś pod koniec 2023, to spadły z poziomu niecałych 200 punktów do poziomu troszeczkę mniej niż 170, czyli tak naprawdę spadek raptem 15%, porównując te ceny. Domy starsze, pytanie co to znaczy? Ta linia jest sporządzona dla domów, które zostały budowane mniej więcej w 80 latach, na początku lat 80., 83, 84 i pokazuje, jak Niemcy przestali nagle doceniać te domy, które są, nazwijmy to, energożerne, ale zobaczcie też, że ten spadek na początku dość duży, a potem doprowadził do stabilizacji cen. Linia niebieska, domy nowo budowane. Warto odnieść się tutaj do Polski i do wpływu dyrektywy EPBD na nieruchomości polskie, bo jeżeli spojrzymy się na wartości takie,
które dotyczyły energooszczędności, w uproszczeniu mówiąc, mieszkań, naszych budynków, naszą normę oraz to, co wymaga od nas Unia, no to widzicie tutaj na tym rysunku, że w zasadzie nasze domy budowane nawet niedawno nie bardzo spełniają oczekiwania dyrektywy EPBD. To też pokazuje, że ludzie zwracają również uwagę na energooszczędność i na jakość budownictwa i weźcie to pod uwagę, ale także pamiętajcie, że jeżeli dziś kupujecie dom, to za 20-30 lat, jak będziecie go sprzedawać, on trafi również do kategorii stare. Przechodząc jednak do Polski, warto spojrzeć na dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące na przykład takich wskaźników koniunktury gospodarczej i pokażę Wam dwa zegary, które są takim opracowaniem eksperymentalnym GUS-u, ale bardzo ciekawym. Już zresztą kiedyś pokazywałem te zegary oraz pokażę Wam dane, które uzupełniają ten zegar, bo dane na tym zegarze kończą się w kwietniu, a GUS też podaje nowe dane dotyczące koniunktury gospodarczej odnoszące się do maja i do czerwca i one, zaręczam, są bardzo ciekawe. Co widzimy na tym rysunku? Taka spirala, która Wam niewiele może mówić, wydaje się dziwna, ale tutaj te czerwone punkty oznaczają linię tych ostatnich danych. Podświetliłem je też tak troszeczkę na żółto, żeby Wam było łatwiej widzieć, o co chodzi. I przyjrzyjcie się, jak to wyglądało na przykład w przypadku tego wyprzedzającego wskaźnika koniunktury gospodarczej. No, dzielimy okres cyklu gospodarczego na ekspansję, spowolnienie, recesję, ożywienie. Dodam, że ten wykres jest zrobiony odwrotnie do biegu wskazówek zegara. I jak widzimy, nasza gospodarka przechodziła różne cykle. Jeżeli spojrzycie się na te ostatnie linie, gdzieś tam w 2022 roku byliśmy w ekspansji jeszcze, ale potem weszliśmy w spowolnienie i już w styczniu 2023 nasza gospodarka znajdowała się w recesji i po czym zaczęła tak powoli przechodzić, aż w końcu weszła w ożywienie i nagle gdzieś, spójrzcie się na tę datę, 1 stycznia 2024, a właściwie styczeń 2024, nagły zakręt z tego ożywienia, nasza gospodarka skręca. Dokąd idzie? No, tego nie wiemy, ale raczej patrząc się na kierunek, to nawet nie wiem, czy ona może przebić się na poziom ekspansji, czy dotknie poziomu spowolnienia, czy znów wróci w recesję. Żeby być uczciwym, to spójrzcie się na przykład na to, co się wydarzyło w styczniu 2016 roku. Nasza gospodarka już z ekspansji zmierzała do spowolnienia i nagle się odbiła, zawróciła z tego kursu i weszła z powrotem w kolejny cykl. Tak wyglądają cykle gospodarcze, tak oceniamy my gospodarkę, ale też jest ważne, jak my patrzymy się, jaki mamy klimat, jak osądzamy naszą przyszłość. To są znowu dane z GUS-u uzupełnione, bo spójrzcie się, tutaj mamy dane dotyczące takich miesięcy jak maj, jak czerwiec 2004 i 2003 i porównania tych danych. I spójrzcie się, przetwórstwo przemysłowe. No, powiedziałbym, rok do roku optymizmu nie ma. Handel hurtowy, optymizm średni. Budownictwo, może troszeczkę optymizm rośnie, ale też nie za bardzo i powiedziałbym, raczej szczęścia nie ma. Handel detaliczny również. Transport i gospodarka magazynowa tak bazuje na granicy. No, cieszy się i myśli dobrze o przyszłości. Zakwaterowanie i gastronomia. W końcu nadchodzą wakacje. Informacja i komunikacja też jest pozytywnie zapatrzona. Ubezpieczenia i finanse bardzo pozytywnie zapatrzone w przyszłość, ale co ciekawe, to powiedziałbym, że jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji i miejsca pracy, to w Polsce mamy do czynienia teraz z takim efektem, że bardzo wiele osób, które pracują w branży IT, ale właśnie też w finansach, w ubezpieczeniach, no
jest zwalniana z pracy, bo zastępuje ich sztuczna inteligencja i niby miejsc pracy w Polsce jest dużo, ale czy informatyk chce być sprzedawcą na kasie w sklepie? No, ta kasa też jest elektroniczna, tylko nie wiem, czy zarobki są równie satysfakcjonujące. Co to wszystko oznacza dla naszego rynku nieruchomości? Dla naszego rynku nieruchomości to wszystko oznacza, że po pierwsze, jak widać, kryzys nie jest trwały i pisanie teraz takich alarmistycznych artykułów, że polski rynek spadnie o 50, o 100%, no jest lekko przesadzoną i nadmierną pogonią za sensacją. Spadki cen mogą być i prawdopodobnie będą, jeżeli nie wejdzie żaden program pomocowy, na przykład ten osławiony kredyt 0%, albo jeżeli nie wejdzie podobne działanie, jeżeli nie pojawią się nagle program dopłacania do czynszu, do tego, że jak ktoś wynajmuje, to dostanie 600 zł, a chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jedna z partii miała taki pomysł, to ta partia chyba znajduje się teraz u władzy. Jeżeli to nie wejdzie, jeżeli nie wejdą takie szalone pomysły, no to po prostu nasz rynek nieruchomości przejdzie to samo, co rynek niemiecki, otrząśnie się, zejdzie troszeczkę do normalności, ceny wrócą do takich możliwości, gdzie możemy to kupować bez wspomagania się kredytem i powiedziałbym, to jest nawet wskazane, żeby takie coś nastąpiło. Im później taka chwila nastąpi, takiego otrzepania się, ostudzenia rynku, tym będzie gorzej, tym będzie większa zapaść. Mam nadzieję, że ta korekta po prostu nastąpi i jest to bardzo prawdopodobne. Ważna jest też informacja to, patrząc się na Niemcy, że jednak wpływ dyrektywy EPBD, mówienia o tym, jak droga jest energia, jak trzeba tę energię oszczędzać, jest istotny i że ludzie będą bardziej patrzyli się na te obiekty, które są bardziej oszczędne. Problem polega na tym, że w Polsce, tak jak pokazałem wcześniej, tych obiektów takich bardzo energooszczędnych to naprawdę nie ma, bo no oczywiście ktoś mógł zbudować dom, który jest cieplejszy niż nakazywały mu przepisy, ale kto tak budował? Ile było takich budów? To raczej jest znikomy procent. Każdy raczej kalkulował sobie tą termikę w uproszczeniu tego domu, tak, żeby to było zgodne z ekonomią, a ten rachunek ekonomiczny mamy w tej chwili dosyć zakłócony, bo co chwila się pojawia, a to mamy jakieś dopłaty do produkcji dwutlenku węgla, a to znowu powiemy, że energia elektryczna podrożała w Polsce, no to gospodarstwa domowe dostaną jakąś dopłatę do ceny energii elektrycznej. Dopóki będziemy żyli w takim świecie dotacji, sztucznych regulacji rynku, no to możemy przeżyć różne niespodzianki. Jednak, podkreślam to, patrzcie się i starajcie się kupować te domy, te mieszkania, które są cieplejsze i to też niekoniecznie znaczy nowsze, bo wiele tych starych mieszkań przeszło procesy termomodernizacji i one już wcale takich złych, takich najgorszych parametrów nie mają. Może być nawet paradoks taki, że dom, którego termomodernizacja była robiona powiedzmy dziś albo wczoraj, jest lepszy i ma lepsze parametry niż dom, który został wybudowany lat 15 temu, a ten, który był termomodernizowany wczoraj, mógł być wybudowany 40 lat temu. Tak bywa. Przyglądajcie się tym rzeczom, patrzcie się na świadectwa energetyczne. Mam nadzieję, że będą sporządzane rzetelnie, bez świadectwomatów. Czekamy też, aż nasz rząd wprowadzi dla naszej jasności rozporządzenie, które umożliwi oznaczanie budynków klasami literowymi, tak jak ma cała Europa. No i cóż, patrząc się również na Wasze komentarze w internecie, Wasze komentarze pod naszymi programami, możemy powiedzieć, że wzywamy rząd, żeby nie uruchomił kredytu 0%, czy też popieramy ten kredyt. Ja wiem, że ci, co chcą kupić mieszkanie, chcieliby tego kredytu 0%, każdy by chciał, ale tak naprawdę na tym programie, tak jak samo jak na programie bezpiecznego kredytu 2%, mogą najbardziej zyskać
ci, którzy sprzedają, nie powiedziałem deweloperzy, tylko ci wszyscy, którzy sprzedają nieruchomości, a przynajmniej te nieruchomości, które będą objęte tym kredytem, na pewno mogą zyskać banki. A czy kupujący? No ja nie wiem, czy jest fajnie dostać kredyt na 2%, ale musiałeś zapłacić za mieszkanie 30% więcej i wziąć 30% większe zobowiązanie. Policz sobie, że być może się zdarzy, że za 2-3 lata, podkreślam to słowo być może, stopy procentowe będą niższe niż teraz i ktoś, kto kupuje mieszkanie w cenie być może obniżonej przez rynek, tak jak to miało miejsce w Niemczech, na normalnym kredycie komercyjnym będzie miał podobne oprocentowanie jak ty na tym kredycie, który obciąża cię jakimiś zobowiązaniami, czyli na tym bezpiecznym kredycie 2% lub na tym Yeti polskiego rynku. Może on będzie, może go nie będzie, czyli kredycie 0%. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj ten kanał. Jeżeli chcesz te wszystkie wykresy i dane i trochę więcej informacji zobaczyć bardziej szczegółowo, zapraszam na naszą stronę symen24.pl, na vlog na tej stronie. Tam wiele wypowiedzi eksperckich jest, wiele również naszych audycji, które są na YouTube, ale wzbogaconych właśnie o te dodatkowe informacje, bo tutaj na YouTube nie możemy z powodów technicznych zamieścić wszystkiego. No i też zapraszam do szkolenia się z obrotu nieruchomościami, z prawa, z procedur pracy z klientami. Jeżeli chcesz pracować w zawodzie agenta nieruchomości, no to zapraszam na stronę symen24.pl, a dodam przy okazji, że w czasach, gdy trudno jest sprzedać nieruchomość, to pośrednicy zyskują na uznaniu. Tak to wygląda. No i cóż, trzymajcie się i odwiedzajcie nasz kanał. Cześć!